Wygląda na to, że mamy szczęście, bo jest tylko 34 stopnie i będziemy mogli normalnie wykorzystać dzień. Tak wygląda Vientiane z perspektywy hotelu, w którym mieszkamy. Obowiązkowy postój na 5. No nie dojadę na to śniadanie. Morning. Trzeba przyznać, jest tutaj dosyć spokojnie. Nie jest to takie bardzo głośne i zajęte miasto jak Hanoi na przykład. To wszystko dzieje się w takim spokojniejszym tempie. Jest naprawdę ładnie, jest ta estetyka już tutaj gdzieś jest pociągnięta chyba jeden poziom wyżej niż w Wietnamie. Póki co Laotańczycy są dla nas bardzo mili, bardzo przyjaźni, bardzo pomocni. No i jedziemy do Parku Buddy. Prawdopodobnie weźmiemy tuk-tuka, ponieważ wyjdzie to korzystniej cenowo. Autobus kosztuje $1, zobaczymy za ile wynegocjujemy indywidualny transport. Klasyka gatunku, czyli tankowanie z klientem na pokładzie. Bardzo nam się podoba ta dźwignia zmiany biegów, jaką pan tutaj ma. Teraz jedziemy nad samym Mekongiem. Pięknie to wygląda. Jesteśmy dopiero w połowie drogi, a już ledwo tutaj siedzimy, tuk-tukiem trzęsie, a siedzenia nie są za miękkie. No, ale trzeba będzie tego trzymać jakoś. Nie, Rafał, połowa równo. Patty, jakie to były religie? No i po prawie godzinie jazdy tuk-tukiem dojechaliśmy do Parku Buddy, który powstał, i tu uwaga, dopiero w 1956 roku. Jakiś rzeźbiarz postanowił połączyć w jednym miejscu posągi Wisznu, Siwy i Buddy. I jest tych posągów tutaj ponad, albo prawie, albo dokładnie 250. To co widzicie teraz to jest widok z tej głównej kopuły, na której siedzę. Tam w oddali widać Mekong. Tak wygląda ta główna kopuła. Tylko jest słońce i nie wiem czy będzie widać. Tu jak widać chłopaki złapali wiatr w żagle i robią ładne wejście, także komercja postępuje w Laosie, jak widać. Rồiขึ้นมา No, teraz tu się musicie cofnąć. Ogólnie te posągi na zdjęciach wyglądały na większe, strasznie to jest małe. Było fajnie, ale to nie wiem, czy to jest coś, co bym z ręką na sercu polecał. I ładnie to wygląda, ale jakiegoś wielkiego szału tutaj nie ma. Jeszcze powiem o pogodzie, jest bardzo gorąco, natomiast organizm mój przynajmniej lepiej reaguje na taki gorący niż taki upał połączony z wilgotnością, jaki był w Hanoi. Tutaj jest po prostu tak, że człowiek czuje się jak w takiej suchej saunie. Jeszcze szybki zakup wody od pani. Thank you, kop chai. Mamy wodę i uciekamy. 3,7, no to jest 40 minut z buta, ale fajnie, to się przejdziemy po mieście.
Kierowca naszego tuk-tuka zaproponował, że zamiast do hotelu zawiezie nas pod Phra That Luang, czyli ogromną buddyjską stupę w centrum Wientiane. Nigdy wcześniej nie miałem okazji widzieć budynku sakralnego ze złota i prawdę mówiąc początek dnia kompletnie na to nie wskazywał. Pod Phra That Luang docieramy na tyle późno, że nie udaje się wejść do środka. Jednak widok pokrytych złotem kopuły oraz posągu leżącego Buddy całkowicie to zrekompensował. Na razie wygląda to imponująco, chyba fajniej niż te posągi Buddy rzeźbione na szybko 70 lat temu. Która trochę tu sprzedają, trochę tu gra muzyka, ale ogólnie jest spokojnie. No i spróbujemy to teraz jak najładniej pokazać. Jest fajna godzina na robienie zdjęć. Możemy wejść w taki krótki spodenek. No dobra, musimy chyba stąd wyjść, bo jest za 5:17, więc tylko tyle się uda zobaczyć. Tak tu czasem jest na wycieczkach. Dobra, kamera w zapisie. Już chyba wiemy, z czym inspirował się ten rzeźbiarz, który wyrzeźbił tamte posągi w Buddha Parku, w którym byliśmy wcześniej. A to wygląda super. Ale ekstra to wygląda przy tym zachodzącym słońcu. Co jest bardzo pozytywne w Laosie, co może nie sprawia, że te miejsca są atrakcyjniejsze turystycznie, jest to, że tutaj bardzo dużo poprawiają cały czas i dużo rzeczy jest w trakcie budowy. Widać, że te BHP nie do końca jest dopracowane jeszcze, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że oni tutaj zaczynają się rozwijać, zaczynają to wszystko zabezpieczać i przygotowywać pod turystykę. To znaczy, że za 5 lat albo więcej Laos będzie turystycznie dużo mocniejszy. Na razie to jest jeszcze tutaj takie dosyć świeże. No dobra, w połowie drogi powiedzmy. To nie jest przypadek, że ja zawsze trafiam w miejsce, gdzie uprawiają jakiś ciekawy sport. Naprawdę. Są jakieś lepsze rozgrywki i to na pieniądze gramy. No, ci tutaj mają chłopaki jakieś zatargi. Dobra, spróbujemy nakręcić tylko piłkę, którą grają, bo zasady tutaj są dosyć proste. O właśnie, piłka wygląda tak, plastikowa, pusta w środku. Oj, te chłopaki już czarują. Nie wiem, czy grają na pieniądze, czy nie, ale wygląda to na dosyć poważne zawody. Gramy na raz, 2 i 3, już nie zdążysz, kolego, i znowu ja ci muszę podać piłkę. Ady wygra. No dobra, mamy. Raz, 2, 3. Buddami, a sport trzeba nakręcić. Bardzo ciekawa rzecz na temat Laosu w porównaniu z Wietnamem. Oni tutaj w ogóle nie trąbią, co daje ich ulicom bardzo dużo spokoju. No i styl jazdy też mają taki dużo spokojniejszy. Tu jest też więcej samochodów, więc oni muszą jeździć po prostu w rządku. Co ciekawe, po jeżdżeniu skuterami po Hanoi
Jak stanęliśmy dzisiaj tuk-tukiem w korku, to nagle się poczuliśmy tacy steroryzowani, jakby pozbawieni trochę wolności, bo w Hanoi tymi skuterami tam można było zawsze się przecisnąć, no i się utrzymuje tą płynność ruchu, a tutaj Laotańczycy widać bardziej cenią sobie europejski styl jazdy, czyli taki spokojniejszy, oni zatrzymują się na światłach za każdym razem. Ja tutaj nie widziałem ani jednego skutera, ani samochodu tym bardziej, który by po prostu skręcił albo przejechał na czerwonym świetle, co w Hanoi jest nagminne. W Ho Chi Minh City to samo, a my sami przejeżdżaliśmy nieraz na czerwonym świetle, po prostu nie czekając, tylko patrząc, żeby się z nikim nie zderzyć. I już widzieliśmy dzisiaj jeden wypadek rowerowy właśnie tutaj w Laosie. W Hanoi nie widzieliśmy ani jednego wypadku. Teraz trochę o laotańskim jedzeniu, które nam tutaj bardzo, bardzo smakuje. A w zasadzie tylko pokażemy, bo tutaj co tu dużo mówić. Też mają zupy, też mają dania mięsne, też takie samo gotujące się. Wygląda to wszystko naprawdę świeżo i apetycznie. I jak zawsze dywersyfikacja biznesu. O, tak zamawiamy właśnie. Wychodzi na to, że najłatwiej tu dostać browara. O, tutaj są nasze nudle. A tutaj cała ta garkuchnia. Oni się w ogóle nie krępują kamery. Szkoda, że pani nie mówi po angielsku, bo bym ją poprosił, żeby opowiadała, co robi i co i czego dodaje. I tak to się teraz tutaj wszystko pięknie ugotowało i za chwilę wyląduje to na naszym stole. Już dostałaś? Akurat to konkretne zderzenie z azjatycką kuchnią było jak do tej pory jednym ze słabszych. Kuchnia laotańska w niektórych przypadkach oferuje bardzo skrajne smaki. Średnia ocen byłaby na pewno wyższa, gdyby tylko byli z nami jacyś fanatycy kolendry. Co za chwilę zobaczycie, nie nudziliśmy się podczas powrotu do hotelu. Widać będzie też moment, w którym prawdopodobnie zgubiłem zewnętrzny mikrofon do GoPro. Hey, one more for video! Prawie bym poleciał. Okej. Wow. Jedziemy to klukiem, jest bardzo zabawnie, pijemy z panem z drugiego auta. Co ty? To przyszedłeś i go ogarniałeś. Miałem tam mikrofon przy Nie tym? wiem właśnie, nie pamiętam. Nie pamiętam, już później nie miałem mikrofonu. Dobra. Głodni i nieco wkurzeni, stawiamy tego wieczoru na nieco głębszy research kulinarnej oferty Vientiane. Całe jazdy najfajniejsze są te wyprawy, które się same produkuje. Dostaliśmy tutaj taki wywar. Do wywaru przed makaron i warzywa. Tutaj na górze posmarowane to zostało słoniną. Panią przeprosić, żeby nam powiedziała, jak to się robi. Od razu, gdyby ktoś nie miał pomysłu na branżę kulinarną, jaką otworzyć w Polsce, to jest właśnie to. Bambusy, laotańskie dania, wszystko 100% gwarancja sukcesu, jeżeli zrobisz to dobrze. Więc okazuje się, że tutaj cała ta zabawa służy do zrobienia sobie kebaba z sałaty. Czyli wszystkie te składniki lądują w liściu sałaty. I potem będziemy maczali to w tym takim czerwonym sosie, chyba lekko z chili. Tutaj jedziemy z tym. Dodajemy randomowe warzywka, coś ostrego. I obowiązkowo mięso. I zwijamy to dokładnie tak, jak nas pani poinstruowała.